Witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zabieram Was do nowej siedziby Greensela w Skawinie, także oglądajcie. Zobaczcie, co mi Paweł tutaj daje, kamizelkę. Tak, proszę. Bo nie mogę normalnie tak sobie wejść, o. Dostanę kask czy bez kasku? Bez kasku. Możemy bez kasku, Nie dobrze. będziemy chodzić przy regałach wysokich. Jest po 16, także mamy najciekawszą osobę w całym zespole, czyli osobę, która została. Czym się zajmujesz, chłopie? Jestem konstruktorem, generalnie mechanika urządzeń naszych, w sensie obudowy, proces produkcyjny. No i w sumie tyle. Testy, Najciekawszy eksperymenty. projekt jaki zrobiłeś? Najciekawszy hubu. Najciekawszy ze względu na wyzwania, ze względu na to, co my zrobili, to, co dało się osiągnąć, to, co jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o usprawnienie tego wszystkiego i też produkcja tutaj w Polsce. To jest też bardzo mocne wyzwanie. A dlaczego produkcja w Polsce jest mocnym wyzwaniem? Dostawy, komponenty, wyszukiwanie dostawców. Bardzo łatwiej to robić w Chinach. Faktycznie telefon 15 minut. Wszystko na bardzo bliskiej odległości. Jeżeli potrzeba jakiś materiał, komponent, sampli, próbki, to wszystko po prostu... Dzieje się szybko, Obszaru, po prostu łańcuch dostaw jest Łańcuch tam. dostaw jest po prostu taki, że można pojechać w Chiny i w 3 miesiące można stworzyć produkt. Skoro współpracujesz z Chińczykami, ja domyślam się, że tak. Tak. Powiedz mi, czy spotkałeś się z tym, żeby Chińczycy próbowali już funkcjonalnie wasz produkt kopiować? Tak. Dokładnie nie hubu, tylko widzieliśmy już na targach bardzo wizualnie podobnie kabli Type 2 Type 2, kolorystyczna i funkcjonalnie, konstrukcyjnie. Też widzieliśmy już wersji z przyciskiem do wallboxa kabli. Jakby tak, Chińczyki to wszystko kupiłem i to faktycznie ja kiedyś liczyłem, że to będzie największe takie osiągnięcie, kiedy Chińczyk zacznie Ciebie kopiować i w sumie osiągnęliśmy to razem całym zespołem i to jest super. Teraz chcemy, żeby nas Europejczyki kopiowali. Dobra, super, cieszę się, miło było Cię poznać. Lecimy dalej, dzięki. Na machinery powery do testowania i tak dalej, no tutaj jest ta... No testowanie... Powiem Ci, że wygląda to jak nasze stoisko do elektroniki w EV Repair. Też używam właśnie takiego mikroskopu. Lutownicy trochę lepszą mamy. Muszę powiedzieć, a to przy okazji zapraszam. To powiedz teraz, gdzie jesteśmy. No na tej części wysyłkowo-pickingowej, że tutaj są pakowane przesyłki do wysyłki i te e-commerce'owe, i te też do partnerów B2B. E-commerce'owe to znaczy No, że przez własny sklep, tak jak mamy przez Greensel Global, no też no, czasami przez marketplace wysyłamy, chociaż coraz więcej jest B2B, już ponad 50% grubo. Tu właśnie się przenosimy, to co Ci mówiłem, że tutaj jest ta część no, product managementowa i jest no, drukarki 3D, Dominik tutaj rządzi. Co Ty tu w ogóle robisz w tej części firmy? Co ja tutaj robię? W zasadzie odpowiadam za produkty i w tej części firmy właśnie zajmujemy się wdrażaniem produktów od A do Z, od pomysłów poprzez właśnie ich wytworzenie, przetestowanie, wybranie, po właśnie tą komercjalizację i wdrożenie na rynek. I tutaj w tym momencie właśnie znajdujemy się w naszym Product Space. Z tej strony można zobaczyć prototypownię, które... Czyli jesteście, mówiąc krótko, bardzo blisko produktu. Czyli product management, pierwszy raz jestem w firmie, w której product management jest tak blisko produktu. I teraz jesteśmy w trakcie przeprowadzki, to nie... Tak, mogę Ci już tam... Może tak. A Ty, Dominik, powiedz co jest z tą przeprowadzką teraz? Co jest z przeprowadzką? No generalnie, żeby być bliżej produktu, no to stwierdziliśmy, że się przeprowadzimy, więc jesteśmy w trakcie przeprowadzki i niestety jeszcze nie jest to ułożone tak jak mamy mieć, więc nie za dobrze to wygląda. No ale co tutaj się dzieje w ogóle? A co tutaj się dzieje? No generalnie robimy wszystkie prototypy produktów, od tak jakby pomysłu, gdzie tutaj dział designu się zajmuje projektowaniem. My drukujemy na drukarkach 3D, chłopaki elektronicy uzbrajają to w elektronikę i tak naprawdę możesz pokazać jakiś prototyp, tutaj, który jest na przykład już nieudany, ale żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda? W sensie nieudany, no taki, który się nie skomercjalizował. To jest odnośnie hubu. Najlepiej właśnie to odnośnie widziałeś hubu, bo to będzie w tematyce. proces powstawania i
Tak, też te wydruki. Tutaj też masz wydruki rękojeści na przykład, ale to już jest nowa. Nowa rękojeść? Tak, nowa, bo chodzi o to, że muszą być te wymienne baterie. To jeszcze tam pozmienialiśmy trochę, no. Tak. A po co te wymienne? Dobra, to może później trochę o tym pogadamy. No muszą być wymienne. Muszą być. Nie może być tak, że padnie bateria w środku. Okej. No i widzisz, różne. Jest drukareczka 3D. To co to jest? Tak, to tutaj mamy komorę do odlewania próżniowego. Mhm. Komora, wiadomo, jest powiedzmy standardowa, ale myślę, że ciekawym elementem jest ta konstrukcja, bo to jest właśnie urządzenie, które skonstruował Dominik, abyśmy właśnie później mogli sobie odgazować żywicę, wymieszać ją i dopiero później zalać, tak żeby... Widzę pompę próżniową. Tak, dokładnie tak, żeby ten odlany detal był faktycznie jakościowy i to nam pomaga testować później produkty. Naprawdę fajnie to wygląda. Rewelacja. To jest jakiś krok do przodu w stosunku do tego, co my tu w Europie w ogóle robimy, nie? Oprócz zamawiania z Chin. Tak. Także zobaczcie. Polak też potrafi. I nie jest to turbinka Kowalskiego. No tak jak Ci mówiłem, no, na przykład, nie? Tutaj widać formy, znaczy najpierw styropian pod uchwyty, potem wydruk, nie? A teraz już takie rzeczy sprzedajemy w ogóle. Tak, To tak przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale takie coś już możecie normalnie sobie kupić. I świetnie się sprawuje właśnie z hubu. Tak jest, tak jest. No tutaj są jakieś do procesu, produkcji właśnie kabli i hubu, no bo planujemy przenosić produkcję. To są takie formy do Zapytam zaciskania. niedyskretnie, planujesz outsourcować tą produkcję do jakichś większych fabryk w Chinach, czy chcesz koncentrować się gdzieś tutaj? To zależy od kategorii produktowej. Te, które są jeszcze w stosunkowo małej skali, można iterować po prostu tą produkcją małoskalową, żeby poprawiać produkt, tak jak na przykład w hubu, to lepiej jest mieć to u siebie. Bo jeszcze nie ma efektu skali, ale jesteśmy w stanie szybciej poprawić produkt. I staramy się pomagać, wiecie o co chodzi. Dokładnie, ale gdybyśmy o tym wiedzieli, to byśmy w ogóle tego projektu nie zaczynali w Chinach. Bo dużo łatwiej jest potem poprawiać, a nie jeździć do Chin. A jeszcze, no jak ty pamiętasz, no nie można było jeździć nie tak dawno. No. Więc to było bardzo utrudnione, a hubu weszło w 2023 w drugim kwartale do sprzedaży, gdzie w zasadzie chyba od tego drugiego kwartału można było jeździć do Chin 2023. No i co będziemy ukrywać, to mam nadzieję, że też to potwierdzisz, że troszeczkę tam do poprawienia było na początku w tym hubu. Każdy produkt i czy to jest mało zaawansowany produkt, czy samochód, zawsze na początku jest sporo do poprawy. Jako właściciel Tesli wiesz, ja też wiem, tak, jak to wyglądało. Mamy produkcję baterii do rowerów. Okej. No wygląda to imponująco, ale to jakbyś troszeczkę, bo widzę, że tu macie takie Na pewno zestawy. Tutaj Grzegorz czy osoby, które pracują, by powiedziały w super szczegółach. Natomiast no, chodzi o to, że są robione batery paki, najpierw są sortowane ogniwa, tam mamy sorter. No tutaj jest schemat ułożenia tych ogniw, takie holdery, jest spawanie ogniw, łączenie ich w te batery paki. Spawarka ultradźwiękowa? Tak. Mamy w planach też laserowe, natomiast przy tej skali produkcji to było nieopłacalne. Wiadomo, też produkty przechodzą różne etapy, łącznie z testowaniem. No tutaj mamy oblepianie też, no nie chcę mówić w takich słowach, które nie są fachowe, bo nie jestem specem od tutaj produkcji. Sporo baterii już produkujemy u nas i to też pod kątem różnic, to jednak bardziej przykładamy się do tematu i łączenia tych ogniw i selekcjonowania i potem odpowiedniego montażu i widać różnicę w jakości, że klienci widzą różnicę pomiędzy produktem, który był zrobiony w Chinach, a zrobiony u nas. I chcemy tutaj działać więcej. Produkujemy też baterie do wózków inwalidzkich, tak kontraktowo. Oczywiście też pod marką Greencell. I chcemy więcej, natomiast to zostało też sfinansowane po prostu, jak to się mówi brzydko, z cash flow. Więc z czasem, jak tutaj ta produkcja dojrzewa i wchodzi na większą skalę, no to będziemy czynić inwestycje, żeby to profesjonalizować. Super. I tak jak powiedział też Sergi, w Polsce nie jest to takie łatwe ze względu na ten łańcuch dostaw i no, przez to, że nie ma tego łańcucha dostaw, to jest drożej, no i przez to tracimy konkurencyjność. A z drugiej strony logistyka nie jest wystarczającym jakby aspektem konkurencyjnym. Jeszcze. No jasne. Tutaj
jest przyjęcie, ale też to, co chciałem pokazać, czyli testery do baterii. Oczywiście jak już jest po zamknięciu, to się nic nie testuje, natomiast chcemy robić tak, żeby baterie były jak najmocniej przetestowane. Ale one są na wysyłce testowane, czy? Muszą być przecyklowane, żeby sprawdzić, im lepiej jest przetestowana bateria, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że finalny produkt, znaczy w skali, jeżeli mamy 1000 baterii, no to tak jak rozmawiałem z Grzegorzem, chcemy ten 1000 przetestować. A tu już mamy część magazynową. Więc jest tego trochę. Ale to jest mało. Natomiast jak się ma mniejszy magazyn, to potem jest trudniej utrzymać określoną skalę, bo to jednak są te cykle. Więc... wiemy, myślę, że rynek też wie. Między innymi w Hubu też to odczuwamy w jakimś tam delikatnym stopniu. Natomiast na szczęście polski rynek jeszcze nie jest tak duży, żeby się nie udało zaspokoić jego potrzeb. Tak jak zapewne zdążyliście się zorientować z naszego materiału, nasz przyjazd był całkowicie niezapowiedziany. Także jeszcze raz, korzystając z okazji, chciałem podziękować Pawłowi za to, że przyjechał i oprowadził nas po swojej nowej siedzibie. Jestem pod wrażeniem tego, co Greencellowi udało się już teraz osiągnąć i myślę, że Wy też rozumiecie, dlaczego angażujemy się w promowanie tego produktu. Bo nie dosyć, że jest to dobry produkt, to jest to produkt, który powstaje przynajmniej w jakiejś dużej części u nas. I w jakiejś części również tym się kieruję, żebyśmy stworzyli jakość wywodzącą się z naszego kraju. Bo nie ma się czego wstydzić, tylko trzeba po prostu umieć przekuć pewne zjawiska, pewne umiejętności na skalę masową. Ja odniosę się do rzeczy, o których mówili wszyscy wielcy tego świata, którzy wymyślali i wdrażali na rynek światowy, czy nawet europejski, nowe produkty. Chodzi o to, że oczywiście wynaleźć nowy produkt, czy nową technologię jest trudno, czy nawet połączyć parę technologii, żeby stworzyć coś nowego, natomiast niespółmiernie trudniej jest spowodować, żeby osiągnęło to skalę. A my tu w Polsce jesteśmy stawiani przed jeszcze większym wyzwaniem, a mianowicie wyzwaniem dużo mniejszego rynku wewnętrznego. Czyli w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji taki rynek jak amerykański, czy taki rynek jak niemiecki, czy taki rynek jak chiński, gdzie mamy nieskończenie dużo większą ilość, bogatszych nawet w sytuacji Niemiec czy Stanów Zjednoczonych klientów, jest nam łatwiej wdrażać masowo produkty. Dlatego osiągnięcia Pawła w kontekście rozwoju jego produktu i mam nadzieję też sprzedaży i rozwoju za granicą są godne podziwu. Chciałbym go wspierać Greencella i razem z Greencellem również się rozwijać na naszym małym podwórku. Chciałbym też złożyć niewielki apel na Wasze ręce, chyba w imieniu wszystkich polskich usługodawców i producentów, którzy mają szansę i możliwość zaistnienia na rynkach europejskich. Jeżeli widzicie, że produkty czy usługi, które Wam świadczymy, mają jakość, to wybierajcie nas, wspierajcie nas, a na pewno też Wam się odwdzięczymy w momencie, kiedy nasze firmy osiągną skalę, bo przy dużej skali będziemy w stanie też zaoferować Wam coraz lepsze usługi i coraz lepsze i oczywiście tańsze produkty. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i za dalsze wspieranie naszego kanału, bo bez Was, nas, jak i Greencella by nie było.